Siemano, witam się z Wami sprzed 7-Eleven, czyli spod sklepu spożywczego. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę bardzo Was zaskoczy. Więc 7-Eleven bym porównała pod kątem ilości występowania może do Żabki w Polsce, ponieważ naprawdę występuje tutaj na każdym rogu, ale pod kątem asortymentu jest to zupełnie coś innego. I jest to bardzo ekscytujący sklep z wieloma różnymi egzotycznymi dla nas rzeczami, więc nie wiem, jak to się stało, że jeszcze tutaj nie byliśmy razem, ale dzisiaj Was zabieramy i pokażę Wam, co możecie znaleźć. One generalnie mają bardzo często podobny układ i na początku przy wejściu jest bardzo dużo maseczek i kosmetyków. One od razu tworzą taki kolorowy wygląd przyciągający uwagę. Tu mamy szampony, więc kupicie sobie kultowy Head & Shoulders. Mam nadzieję, że go nie używacie. Nie dlatego, że nie macie upierzu, ale on wcale nie jest dobry. Taka dygresja kosmetyczna. Jest w jakieś tutaj Pantene, lokalne chyba marki. No ale można kupić w razie czego, jak się zapomni. Tutaj są płyny do kąpieli, pasty, szczoteczki, takie u nas. Są podpaski, uwaga, są podpaski i wkładki. Nie widzę tamponów. Nie rozmawiałam się też za tamponami, ale właśnie teraz takie moje spostrzeżenie, że tamponów nie widzę. Więc nie wiem, czy są dostępne. Jak nie ma tutaj, to chyba już nie ma nigdzie. Tu opakowania proszków i płynów do kąpania. Lodówki z wodami, różnymi napojami. Jezus, te wszystkie napoje to jest po prostu hity. Do wszystkiego się dodaje coś. To muszą być witaminy, to musi być witamina C. Teraz jest bardzo duży szał na kolagen. Więc wiele produktów też ma dodany kolagen. Ale co z napojów warto spojrzeć? A pyszne są zielone herbatki. Tutaj bez cukru, z cukrem. Cold brew, czyli parzone na zimno, bardzo dobre i orzeźwiające. No i dużo innych drinków, których ja nie piję, nie wypróbowałam, ale to, co warto spróbować, to na pewno Red Bull, bo nie wiem, czy wiecie, ale Red Bull, oryginalny Red Bull pochodzi z Tajlandii. A teraz krótka historia Red Bulla w pigułce. Kiedy ponad 30 lat temu niejaki Austriak, pan Dietrich Mateschitz, podróżował po Tajlandii i natknął się na napój Krating Daeng, bardzo szybko stwierdził, że jest to coś, czego brakuje w Europie. A ówczesny napój produkowany był przez firmę farmaceutyczną należącą do pana i był przeznaczony głównie dla kierowców pracujących ciężko na nocnych zmianach. Po długich rozmowach panowie się dogadali, dodali do napoju dwutlenek węgla i założyli markę Red Bull, która weszła na rynek światowy i w której pan z Tajlandii ma 51% udziałów, a pan z Austrii 49%. Dzięki świetnemu marketingowi i strategiom reklamowym co roku na świecie sprzedaje się 4,2 miliardy puszek Red Bulla, co czyni pana Dietrich Mateschitz najbogatszą osobą w Austrii, a pana drugą najbogatszą w Tajlandii. Więc to na pewno warto spróbować. Jest dużo gęstszy, jest dużo słodszy. No generalnie to jest taki syropek. Ja bym to powiedziała, że ten normalny Red Bull Energy Drink to jest rozmieszany z wodą gazowaną właśnie ten Red Bull. Więc to jest taka esencja według mnie. Ja to tak postrzegam. I dużo innych specyfików, których mi się boimy spróbować. Więc jeszcze nie próbowaliśmy. Ten wygląda jak jakaś podróba Red Bulla. To jest w ogóle jakiś Red Bull Soda Energy Drink, tego nie widziałam u nas. Tam o smaku Holsa. Ciekawe rzeczy. No ja nie piję takich rzeczy. Nigdy bardzo próbowałam.
Tu są Maćka ulubione małe sody w butelkach. O, tu. Dużo kawy w puszkach. I mamy dział z przekąskami. Dużo orzechów. No najwięcej właśnie nerkowców i peanuts, w sensie orzechów ziemnych, bo tego to się najwięcej tutaj w kuchni używa, nie? Są przekąski jak nori suszone, ja nienawidzę, więc no nie kupuję, wiadomo. To nawet nie wiem co to jest. Może spróbuję i wam powiem. Ale co tutaj też warto, na co warto zwrócić uwagę, to właśnie to, że oni jedzą jakieś takie suszone, smażone, pieczone ryby, ale także, gdzie to było, bo gdzieś tu widziałam, na przykład to są pestki arbuza. No to po prostu pumpkin, więc nic specjalnego. Po drugiej stronie mamy całą półkę lejsów, po prostu lejsy są królem tutaj. Ale nasze ulubione są trochę dalej. No więc nasze ulubione są trzy smaki. Jest właśnie ten, co my lubimy, spicy. Jest z squidem i seaweed, czyli nori i kalmar. Tu jest właśnie bardziej półka z takimi chyba lokalnymi przekąskami i smakami. Możecie tu jest właśnie chyba też kalmar, tu krewetki. Tu nie mam pojęcia, no bo już tylko jest napisane po tajsku. A nie jestem na tyle szalona, żeby próbować ich bez wiedzy. No, generalnie smaki owoców morza tutaj królują. Słodyczy to właśnie wydaje mi się, że najbardziej popularne są poki, takie jak my znamy, co my znamy w Europie. Jest jakieś Oreo, ale cała reszta to są nam nieznane słodycze. Ciastka z czekoladą, to jakby nic nadzwyczajnego, no ale oni mają dużo, lubią w ogóle białą chyba czekoladę i jakieś takie truskawkowe polewy. Dużo takich różnych rzeczy jest, tu jakaś właśnie mleczna, a właśnie oni w ogóle uwielbiają mleko w proszku. Więc dużo robią słodyczy o smaku właśnie takim mlecznym. Jest też dział ze słuchawkami, kablami, w razie czego gdyby wam się czegoś zapomniało, czy właśnie tymi dupkami do kontaktów możecie kupić, no bo tutaj kontakty, nie, tutaj kontakty są jak w Polsce, więc nie powinno być problemu. Zabawki dla dzieci, więcej zabawek dla dzieci, nas to nie interesuje. Ale tutaj lokalne słodycze, które odkryłam i po prostu pokochałam, czyli słodycze zrobione z tamaryndowca. One są obtaczane w cukrze, soli i chili. Jezu, przepyszne. Naprawdę jest to, tamaryndowiec sam w sobie jest kwaśny, więc jest to mieszanka kwaśna, jest to mieszanka smaków bardzo popularna tutaj, czyli kwaśnego, ostrego, słonego, słodkiego. No dla mnie bomba, naprawdę. Ale mamy też właśnie jakieś suszone owoce. One bardzo, bardzo często tutaj są właśnie posypywane jakąś solą albo chili. Niektórzy kochają takie połączenie smaków. Teraz sekcja dla kawoszy. Jak widzicie, kawy są głównie rozpuszczalne. Nescafe, z tych co znamy. Z tych co nie znamy, wydaje mi się, że to też są rozpuszczalne. Oni bardzo często piją takie 3 w 1 albo 2 w 1. Da się oczywiście w większych sklepach, supermarketach znaleźć kawy nierozpuszczalne. Ale może warto przywieźć ze sobą. Tu są jakieś małe opakowania płatków. Idealnie na śniadanie można sobie kupić małe opakowanie płatków śniadaniowych. Tylko z czym to zjeść?
no powiem Wam, że jest problem. Właśnie po drugiej stronie jest dział z nabiałem, który chciałam Wam pokazać. I no jest bardzo trudny wybór, bardzo ograniczony, bardzo mało jest nabiału, ale przede wszystkim problem jest też z tym, żeby znaleźć coś niesłodzonego. Te wszystkie jogurty, które tutaj widzicie i mają wielkie napisy 0, no to jest 0 tłuszczu, to nie jest 0 cukru. W większości z nich jest cukier, więc jeżeli Wam na tym zależy, no to trzeba dobrze sprawdzać. No mi się udało raz znaleźć, raz mi się udało nie znaleźć. Się wzięłam i okazało się, że jednak było z cukrem. Możecie zobaczyć, że jest parę proteinowych szejków. No w ogóle tutaj takie rysunki typowo azjatyckie, jak przeznaczone dla małych dzieci, no ale właśnie nie dla małych dzieci. Oni tutaj uwielbiają takiego typu przekaz. Jogurty proteinowe. Ja spróbowałam jeden i no jak nienawidzę wyrzucać jedzenia, tak niestety musiałam wyrzucić większość tej butelki. No i to mnie nie zachęciło do spróbowania innych smaków. No jest jakieś mleko. Pewnie, miejmy nadzieję, że jest niesłodzone. Sprawdźmy. Jak mam sprawdzić? Jak tutaj nie ma po angielsku. Dobra, no nie ma. Nie wiem. Mogę coś obstawiać? Nie wiem. No dobra, wierzmy w to, że do mleka nie dodają. Tutaj część dalsza jakichś shotów witaminowych. Ale dodatkowo żelki, ciasta. Ale macie też jakieś owoce pokrojone, sałatki. Widziałam gdzieś w innych też, że można kupić ugotowany ryż. Jak się bardzo chce, to można też tutaj złożyć posiłek. Ale teraz dochodzimy do najbardziej ekscytującej mnie części, bo jeszcze tego nie jadłam, a widziałam w internecie, że trzeba. Czyli kanapki do zapiekania z serem, tosty. One się właśnie tutaj nazywają toasties. I jak zapytać o toasties, to będą wszędzie wiedzieli, o co chodzi. Strawberry cream. Czy jest coś na słodko? Widziałam, że jest też z tym pandan. Znaczy widziałam w internecie. O, jest tu. Też na słodko. Pandan custard, czyli znowu ten budyń o smaku pandan, który jedliśmy już w bułce na markecie. Dla mnie nie ma smaku, Maciek mówi, że czuje. No oczywiście mnóstwo parówek. Tutaj możecie kupić takie zawijaski. W środku jest ryż i podstawą jest ryż, no i dodatki, resztę możecie sobie wybierać. Tutaj był łosoś, to nie ma pojęcia. No i jeszcze cała zupka, cała półka zupek chińskich, z których bardzo polecamy tą markę. W ogóle często na przykład zobaczycie, ona pisana alfabetem, nazywa się Mama. I bardzo polecamy te zupki. Bardzo polecamy tą srebrną, jest o smaku tom yum. No i wiadomo, no, tom yum lepsze gdzieś na bazarze, ale jak na zupkę chińską, to jest mega. Są też te buldak, ale to nie są, one są drogie. Nie są tajskie zupki, tylko po prostu azjatyckie, bardzo popularne, ale są drogie. My ich tu nie jemy, odmawiamy, ale te właśnie do Oriental Kitchen nie jedliśmy, jemy Mama. Zapomniałam jeszcze wspomnieć o sekcji żelkowo-cukierkowej, a jest tutaj na co patrzeć. Są Haribo, ale jest też dużo lokalnych słodyczy, takich bułeczek z nadzieniami, kanapki ze słodkimi nadzieniami, jeszcze więcej bułek z nadzieniami. Na górze jest chleb, taki zwykły tostowy. Wydaje mi się, że jakiś lepszy można kupić w piekarni, ale wiadomo, tak jak to nie będzie to co w Polsce. Zazwyczaj też w sobie niedawno jest kącik jedzeniowy, można sobie zamówić coś do jedzenia, albo można właśnie sobie zamówić kawę, bobę, coś tam jeszcze było.
Dobra, zrobiłam zakupy, tak jak obiecałam. Kupiłam 5 albo 6 różnych toasties. Idę teraz do hotelu, bo będę je podgrzewać w hotelu. Jeszcze zrobię do tego jakieś jajka, żeby trochę wyrównać poziom białka. Ale co jest fajne, to że tutaj po prostu wybieracie sobie te dowolne toasties z lodówki. I jak jesteście przy kasie, to oni się pytają, czy Wam podgrzać, czy po prostu bierzecie sobie w opakowaniu. Więc od razu mogą Wam podgrzać, możecie sobie zjeść, jeżeli w hotelu nie macie możliwości podgrzania takiego jedzenia. Zobaczymy, jak będzie smakować. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle, wracamy do filmu. Zdecydowałam się kupić tą z wieprzowiną szarpaną. Klasyk, szynka i ser. No i właśnie z tuńczykiem i łososiem. Tusiejka robią, tu wkładamy. Zobaczymy. Jeszcze w zanadrzu mam jeszcze jedną taką i tą na słodko na deser z pandanem, jeżeli będziemy mieli ochotę. No i dobra, zaskoczenie, bo one jak myślałam, że są wstępnie odrobione, że wyglądają bardziej tak i chodzi o to, żeby podgrzać, ale to są po prostu zwykłe chlebki testowe, więc nie wiem, czy uda mi się je zrobić tutaj. W takim razie spróbuję. No, to jest zwykły chleb testowy, obcięta skórka jak dla dziecka. Jakie pierwsze wrażenia? Testerze? Nie mów więcej. Nawet niedobre. No, raczej słabo. Okej. No ja jestem trochę zawiedziona. W sumie nie wiem, czego się spodziewałam. Na szczycie kupiłaś 5 takich sztuk. Tak, na całe próbę. szczęście. A właśnie, mamy jeszcze jeden. Spróbujemy jeszcze z handlem. Ja próbuję. Jest godzina 13, my dalej jesteśmy w naszym pierwszym hotelu. Jutro mamy check-out. I no jeszcze nie wyszliśmy w ogóle na zewnątrz, bo daliśmy troszkę dupy i... Czy to źle brzmi, że daliśmy dupy? Może inaczej, no. Daliśmy trochę ciała z Airbnb i zabukowaliśmy nocleg bez żadnych opinii. No i coś mnie tknęło wczoraj, żeby podjechać tam i przekonać się, jak to wygląda. I mniej więcej jak jesteście ze znajomymi z serialem Czarnobyl, no to mniej więcej wiecie, jak to mogło wyglądać. Więc szybka akcja na Airbnb. Udało się skancelować rezerwację, która była tak naprawdę bez kancelacji. I teraz rano poszukiwania nowego Airbnb. Już udało się to zrobić. I przy okazji pokażemy Wam jedną z naszych ulubionych aplikacji, która się nazywa Grab. Wygląda to tak. Tutaj można sobie zamówić transport, jedzenie, różne zakupy, różne takie inne, jakieś hotele też są połączone z tym i experiences, no ale głównie jedzenie i transport. I zawsze jeszcze przy okazji, jest w ogóle bardzo opłacalna, zawsze przy okazji zamawiania jedzenia na końcu wyskakuje opcja różnych takich kodów. I zazwyczaj w ogóle trafiamy na jakieś kody szalone, 30%, 50%, na wszystko, darmowa dostawa. Więc dzisiaj mamy 2 pad thaie, 2 omlety za 110 batów, czyli za 10 zł mamy takie śniadanie. Pan nam to dowiózł w ogóle w 5 minut. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda po rozpakowaniu. Pad thaie prezentują się tak. Mamy tutaj 2 zestawy z kurczakiem, z każdym jeszcze jest taki mały zestawik cebulki, kiełków i limonki. Do tego mamy 2 osobne omleciki, orzeszki, chili, sos chili, pałeczki. No, tak wygląda nasze zamówienie. Teraz będziemy to jedli. Doszliśmy na koniec Aonang Beach. Teraz będziemy zmierzać na Monkey Trail, żeby przeskoczyć sobie na tą drugą plażę.
pamiętam jak się nazywa, zaraz wam to napiszę. No i tu już się zaczyna, ludzie się zaczynają ekscytować małpkami. No ale my dość się już przyzwyczailiśmy do tego widoku, więc lecimy dalej. Monkey Trail. Dotknęłaś małpkę? Chyba żart. Co? Chyba żartujesz. Kolejnych stopni ciąg dalszy. Idziemy Monkey Trail. Ale niektóre wyglądają tak dość niepewnie. Na przykład tu. A mówiłeś o tym, że prowadzi do ładnej plaży? Nazywa, pamiętasz? O nie. Bonsai? Pipe Long Beach. Tak się nazywa. Jak? Pipe Long. Pipe long? Tak. Pipe long? Pipe Long. Long pipe? Long Pipe. Dobra, nie ma tutaj aż tak dużo małp, jakby się mogło spodziewać po nazwie tego szlaku. I dobrze, bo no ja nie jestem z małpami przyjaciółkami. Nie lubimy się generalnie. Więc idę tutaj tylko dlatego, żeby zobaczyć widok i iść na plażę. Małp unikamy, tylko na początkowej części trasy są. Tam, gdzie je karmią i w ogóle. Ale da się to ominąć jakoś. No już wyłoniła nam się piękna plaża. Całkiem. Nie ma ludzi. Tu chyba się trzeba wpisać na listę? Dziwne. Nie wiem, jeszcze losujemy. Plaża sama w sobie bardzo ładna. Super na zachody słońca, bo jest dość mocno oświetlona i nie za bardzo jest się gdzie schować w ciągu dnia. A wierzcie mi, że się bardzo nagrzewa. Tutaj jest taki pomościk. To wszystko należy do jednego resortu, te wszystkie budynki tutaj. No ale wstęp na plażę przez właśnie Monkey Trail, tamtędy, jest absolutnie dopuszczony, nie ma z tym problemu. Bardzo fajna. O wiele spokojniejsza, tam na Onang jest bardzo zatłoczone. Przechodzicie sobie 10 minut tutaj i jesteście na takiej fajnej plaży. Ale się buja. Zobaczcie jak się molo buja. Muszę to z dołu widać. Odwołuję wszystko, co mówiłam. W drodze powrotnej jest dużo małp. I duże kolejki przez to, wszyscy zachwyceni. A my nie lubimy. Wiecie górskiej. Jesteśmy w restauracji Widmo, która nie istnieje na Google Maps, ale wyczailiśmy ją, jak przechodziliśmy ulicą. I jest to hot pot buffet, czyli dostaniemy zupki i będziemy sobie nakładać wszystkie dodatki, które chcemy. Wszystkie dodatki, jak widzicie, lecą tutaj dookoła. Tutaj sobie ludzie siedzą. Tam pani w kuchni nakłada i one sobie lecą dookoła nas. I mamy, no po prostu zaraz dostaniemy zupki. Bufet. Tak, nielimitowany bufet all you can eat. Zaraz dostaniemy zupki, w których możemy sobie gotować wszystkie te rzeczy. To jest ta opcja tutaj za 289, do której do tego wszystkiego możemy jeszcze sobie dobierać mostek, ribeye, jakiś tam beef, scallops, prawns i
wontons. Już się nie możemy doczekać. No. Co mamy? Olej sezamowy z chili. Kurde, nie wiem, czy dobry. Dodałaś sosu sojowego? Nie. Okej. Dodać jeszcze? Mogę dodać. No. No a tutaj kolendra i szczypiorek. Dodam jeszcze sosu. Dobra. Zupki już przyjechały. No wspaniale, my sobie tutaj dalej biesiadujemy. Wrzucamy różne rzeczy Zupki do sobie tworzymy środka. w tym, a takie części stałe i jakieś większe kawałki mięsa, po prostu żeby z sosem połączyć na talerzyk. Tak, mamy dwie różne zupki. Tutaj panie cały czas dolewają, więc nie martwcie się, że wam zabraknie. Tutaj tworzymy sobie zupki, wybieramy stąd. Tak jak pokazywaliśmy wcześniej. Nie no, ekstra. Jak coś, to już tutaj wielokrotnie nam zabierali te podstaweczki. O, tam jest jeszcze część. Wszyscy szczęśliwi. Otworzyłem się znowu. Już prawie pojedzeni. Co się nawet smakowało za to? Krewetkowe pierożki. Krewetkowe pierożki. Mnie najbardziej smakowały te mostek wołowe. No, Pierożki ile zjadłeś? były też bardzo dobre. Zjadłem chyba 6 takich talerzyków. Pierożki też były bardzo dobre. No i chyba warzywka, takie najdopieczne warzywka. No. Mi się nie najzwyklejsze. Jedliśmy te grzybki. Grzybki, enoki, Co jeszcze? enoki mushroom, jajka przepiórcze. No, jajka przepiórcze, brokuły, pak choi, kukurydzę. Nie no, pycha. No jeszcze mam tyle zupki, więc chyba coś trzeba wykorzystać, nie? No, dziękuję. Już będzie zagospodarowane zaraz. Tylko musisz włączyć ogień, bo się nie gotuje. Starczy mi taka temperatura. Iza już nie ma miejsca, a miejsce samo znajduje się, tak to wygląda z zewnątrz. Znajdujemy się zaraz naprzeciwko tego placu, Night Market w Krabi. I okazało się, że nie ma night market w tygodniu, tylko Tak, jest w weekend. w sensie food market, no w ogóle nie ma. No. Jest od piątku do niedzieli. Więc w sumie też jak tu będziecie i na przykład market będzie zamknięty od piątku do niedzieli, no to market będzie zamknięty od poniedziałku do czwartku, no to możecie sobie tutaj podejść śmiało i naprawdę fajna opcja. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to byłoby już na tyle, więc pamiętajcie zostawić nam lajka i subskrypcję, a w następnym odcinku mamy dla Was coś super. Wynajmiemy 8-osobową motorówkę i zabierzemy Was na wyspy Fifi? oraz słynną Maya Bay. A na nas już czas. Trzymajcie się!